Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Rajd Świętego Mikołaja wchodzi w kolejną fazę. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X Station 5 i z Bloomberga. Rajd Świętego Mikołaja wchodzi w kolejną fazę. Kiedy przypatrywałem się wczorajszemu zachowaniu różnych klas aktywów, zwłaszcza podczas sesji amerykańskiej, to można było dostrzec, że popyt na ryzyko jakby znów zaczął atakować. Chciał, żeby wydźwignąć jednak te wszystkie instrumenty związane z ryzykiem tak wysoko, jak tylko się da. No i ten poranny dzisiejszy wpis będzie poświęcony temu, czy rzeczywiście może tak się stać w końcówce tego roku. Płynność bardzo wyraźnie zamiera i aktywność inwestorów także, co widać po obrocie, kiedy obserwujemy sesję. Widzimy, jak bardzo tutaj obroty spadają, natomiast jeżeli przypatrzymy się zachowaniu różnych klas aktywów, myślę, że wnioski zaczynają być bardzo optymistyczne. Pierwszy wykres to jest oczywiście polska obligacja, która była wyraźnie kupowana po danych makroekonomicznych, które spływały w ostatnich 2 dniach dla naszego kraju, zwłaszcza dane o inflacji pozwoliły nam tutaj doprowadzić do powrotu rentowności polskiej obligacji w rejon średniej 200-sesyjnej, co jest widoczne na wykresie. No i oczywiście walka o ten poziom będzie trwała. Byłbym bardzo pozytywnie zaskoczony, gdyby się okazało, że średnia jest pokonywana jeszcze w tym roku. Natomiast oczywiście takie zachowanie sprzyja popytowi na ryzyko, zwłaszcza jeżeli dodamy do tego zachowanie złotego. Jako że złoty jest bramą wejściową do inwestowania w naszym kraju, a jak widzimy euro-złoty, który jest moim zdaniem kluczowy, najważniejszy. W ostatnich 2 dniach zaczyna być wyraźnie kupowany. Złoty testuje względem euro poziom 4,65. On jest kluczowy, bardzo istotny. Jeżeli podczas dzisiejszej sesji, podczas kolejnych sesji zostanie on przełamany, będzie to oznaczało, że bardzo silnie i nawet gwałtownie rośnie prawdopodobieństwo umocnienia złotego w ostatnich dniach, ostatnich godzinach notowań w tym roku, co oczywiście zwiastowałoby presję na polskie aktywa i oczywiście sygnalizowałoby, że pary związane z polskim złotym, euro-złoty ma szansę spaść o kolejne 10 figur, a dolar-złoty o kolejne też ponad 10 figur, ponieważ ten popyt na ryzyko będzie dźwigał wszystko, co jest związane z ryzykiem tak wysoko, jak tylko się da, ponieważ jak zobaczymy, wiele różnych innych aktywów także wykazuje presję na to, żeby ten rajd Świętego Mikołaja jednak wszedł w kolejną fazę, pojawił się i wydźwignął te indeksy giełdowe tak wysoko, jak tylko się da. Wszystkie inne aktywa ryzykowne także. Więc podczas dzisiejszej sesji będę szczególnie intensywnie obserwował, czy zjawiska, które były obserwowane w ostatnich 2 dniach się pojawiają, powtarzają. Jeżeli popyt na ryzyko cały czas się pojawi, jeżeli złoty będzie kupowany, polskie obligacje także będą kupowane, a przede wszystkim indeks WIG20, bo moim zdaniem on jest też niezwykle istotny. Jeżeli zakończymy sesję nad poziomem 1800 punktów, jeżeli doszłoby do takiego wydarzenia, byłoby to oczywiście zjawisko sygnalizujące rozpoczynający się rajd w kierunku poziomu 2000 punktów. I że ta konsolidacja, z którą mamy do czynienia, którą widzimy na wykresie, która trwa już od miesiąca, jest wybijana górą. Na wykresie widzimy formację przypominającą trójkąt i gdyby doszło do wybicia górą, a jest na to coraz większa szansa, to oczywiście sygnalizowałoby nam, że ten poziom 2000 punktów może być testowany. Możemy się do niego zbliżać bardzo szybko w tym roku, a na początku przyszłego roku, żeby był punktowo już przez nas obserwowany. A jak widzimy, średnia 200-sesyjna, która jest w rejonie 1750 punktów,
byłaby gładko pokonana, co by naprawdę oznaczało, że presja na ryzyko, na kupowanie polskich aktywów jest ogromna przez kapitał zagraniczny, który po prostu szuka stopy zwrotu, licząc na to, że kontynuacja wzrostów na euro-dolarze będzie obserwowana i to jest główny powód, dlaczego polskie aktywa są kupowane. Żadne inne czynniki nie mają większego znaczenia poza ryzykiem geopolitycznym, który jest już wkalkulowany w polskie aktywa. Poza tym, że euro-dolar rośnie. Jeżeli euro-dolar będzie rosnąć, to polska giełda przeżyje wielką hossę, a jeżeli euro-dolar będzie spadać w długim terminie, to oczywiście będziemy się zachowywać podobnie jak na przestrzeni ostatnich 10, 12, 13 lat na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. To jest główny czynnik, który determinuje teraz to, co się wydarzy na giełdzie papierów wartościowych w naszym kraju, a nie jakieś czynniki lokalne, stopy procentowe czy coś innego. Poza euro-dolarem tylko ryzyko geopolityczne ma jakiś tam wpływ na wycenę polskich aktywów. Natomiast myślę, że euro-dolar i tak już zawiera w sobie to ryzyko geopolityczne, więc jeżeli teraz euro-dolar rośnie, to dla inwestorów moim zdaniem rośnie także presja na to, żeby kupować aktywa ryzykowne, czyli te ryzyko geopolityczne jest już wkalkulowane w cenę. Następną klasą aktywów, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to jest miedź. Miedź nie była w stanie pokonać wsparcia $8300, więc moim zdaniem popyt na ryzyko jest także widoczny tutaj na tym surowcu, a to sprzyja temu, żeby obserwować kontynuację tendencji wzrostowej i żeby miedź wspierała także indeksy giełdowe, więc moim zdaniem to, że miedź nie chce spadać, sygnalizuje właśnie, że popyt na ryzyka może to wykorzystać na swoją korzyść. Mamy utrzymanie także nad poziomem $77 na cenie ropy naftowej. Moim zdaniem to także wspiera popyt na ryzyko, ale także sygnalizuje, że powrót nad poziom $80 może mieć miejsce. No i oczywiście rzeczony już euro-dolar, który utrzymując się nad poziomem 1,06, zdradzając raczej ochotę na wzrosty niż na spadki, wspiera globalny popyt na ryzyko i to właśnie z tego miejsca, z tego aktywa, z tego instrumentu finansowego płyną wnioski dotyczące tego, że rajd Świętego Mikołaja może w końcówce roku jednak mieć miejsce. Euro-dolar rosnący byłby bardzo dobrą informacją w końcówce tego roku dla wszystkich aktywów ryzykownych, takich giełd jak Polska, jak rynek surowcowy, jak Bitcoin, jak giełdy papierów wartościowych, więc bądźmy przygotowani na to, że właśnie tak się stanie, ponieważ nie chce euro-dolar ewidentnie spadać, a sygnałem, że ten scenariusz prowzrostowy na euro-dolarze raczej nie będzie realizowany, byłby moment, gdyby euro-dolar spadł poniżej minimów, które były ustanowione parę dni temu. To są okolice 1,0560. Kiedy ten poziom zostałby pokonany, to w takiej sytuacji oczywiście byłyby sygnały przeciwne temu scenariuszowi zakładającemu rajd Świętego Mikołaja w końcówce 2022 roku. Dolar-jen w sytuacji osłabienia amerykańskiego dolara na swoim indeksie, plus oczywiście kiedy mamy do czynienia ze spadkami rentowności, sprawia to, że występuje presja na jena japońskiego, ale w tym tygodniu specyfika jena japońskiego jest inna z powodu tego, że poddał się Bank of Japan na kontroli krzywej dochodowości w rejonie 0,25% na japońskich obligacjach 10-letnich. No i oczywiście kształt świecy tygodniowej, która jest teraz budowana, sprzyja temu, żeby jednak wieścić dalsze spadki wszystkich par związanych z jenem, czyli dalsze umocnienie jena japońskiego i ten scenariusz moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Jeżeli dodatkowo zacznie rosnąć Bitcoin, czyli wrócimy nad poziom $17,000, to moim zdaniem te wnioski dotyczące rajdu Świętego Mikołaja zostaną przeniesione także na najważniejszą kryptowalutę, a jej zachowanie będzie jeszcze bardziej zwiększało prawdopodobieństwo, że rajd Świętego Mikołaja będzie sprawiał, że wszystkie aktywa ryzykowne na końcówkę tego roku będą wyciskane tak wysoko, jak tylko się da, z dużą szansą, że rajd Świętego Mikołaja przekształci się w tak zwany efekt stycznia. Więc byłaby wtedy perspektywa dalszych wzrostów w styczniu aktywów ryzykownych, aż co najmniej do danych makroekonomicznych o inflacji w Stanach Zjednoczonych za grudzień, którą poznamy w okolicach połowy stycznia. Więc w takiej sytuacji moim zdaniem Bitcoin, jeżeli przekroczy poziom $17,000,
zwiększy się prawdopodobieństwo realizacji tego optymistycznego scenariusza. No i teraz giełdy papierów wartościowych. Wracamy do tej statystyki, która mówi, że czwarty kwartał to jest generalnie najlepszy statystycznie kwartał do inwestowania, okres do inwestowania podczas całego kalendarzowego roku. No i indeksy giełdowe, które wczoraj rosły, testując teraz indeks Standard & Poor's testuje opór w okolicach 3900 punktów. I jeżeli się okaże, że podczas dzisiejszej sesji wracamy na ten poziom, to znowu wróci nadzieja na to, że indeksy giełdowe pójdą w górę. I co jest moim zdaniem bardzo istotne i ważne dla popytu na ryzyko, co zwiększa szanse na to, że rajd Świętego Mikołaja będzie miał jednak miejsca w kolejnej fazie w tym roku, to jest to, że indeksy giełdowe wczoraj rosły na fali utrzymywania się podwyższonych rentowności amerykańskich obligacji, tak jakby indeksy giełdowe, akcje nie zwracały uwagi na to, co się dzieje na rynkowej stopie procentowej, a jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć i takie jest też nastawienie. Moim zdaniem zwiększa się prawdopodobieństwo ruchu w górę na indeksach giełdowych i oczywiście obrona poziomu 14 000 punktów na indeksie DAX także zwiększa prawdopodobieństwo, że giełda w Niemczech zaliczy wzrostową końcówkę 2022 roku. Rzeczone rynkowe stopy procentowe widzimy, że są podwyższone. Nie ma ochoty na spadek poniżej poziomu 3,60 na rentowności amerykańskich obligacji, ale w okolicach 3,70% mamy górne ograniczenie tego kanału spadkowego rentowności, który obserwujemy od 2 miesięcy, więc przekroczenie tego poziomu będzie oznaczało prawdopodobieństwo powtórzenia się scenariusza z lata tego roku. W lecie też przeżyliśmy taką falę korekty na amerykańskich obligacjach, no i później wyjście w górę zapowiadało następną falę przeceny Bessy na amerykańskich obligacjach, więc teraz rynek musi także się zdecydować. Jeżeli przejdzie poziom 3,70, czyli ten poziom zostanie wybity, to zwiększy się prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami nawrotu do tendencji wzrostowej rentowności amerykańskich papierów. Natomiast moim zdaniem ten wzrost rentowności wynika z tego, co się właśnie stało na japońskich obligacjach, czyli to, że Bank of Japan poddał się na kontroli krzywej dochodowości, co jest obserwowane właśnie tutaj na tym następnym wykresie krzywej dochodowości, jest powielane przez amerykańskie obligacje, które się po prostu dostosowały do tego, że Bank of Japan poddał się. No i oczywiście widzimy to zjawisko, bardzo podobnie zachowywały się przesunięcia krzywej dochodowości japońskiej względem tej amerykańskiej, więc pewnego rodzaju parytet między japońskimi a amerykańskimi obligacjami jest zachowany i ten wykres w tle moim zdaniem najlepiej to pokazuje. Co jest ciekawe, jeżeli popatrzymy na to, jak inwestorzy czego spodziewają się na inflacji i na stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, to już widzimy, że w marcu w 2023 roku według inwestorów realna stopa procentowa ma być pozytywna, ma być dodatnia. Natomiast rynek już to wcześniej zaczął wyceniać, natomiast ten wykres pokazuje, jak bardzo inwestorzy zakładają spadki inflacji w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście to, że polskie obligacje także zaczynają być kupowane, oznacza, że prędzej czy później z przesunięciem paru miesięcy spodziewają się inwestorzy, że także polskie obligacje zachowają się w podobny sposób. Natomiast wzrost euro-dolara moim zdaniem wynika z tego, że rentowności niemieckich obligacji rosną szybciej niż rosną rentowności amerykańskich obligacji, stąd też atrakcyjność niemieckich papierów powoduje, że ten euro-dolar nie ma siły na spadki, natomiast jest pchany w górę, ponieważ niemieckie obligacje płacą zdecydowanie więcej relatywnie i że inwestorzy spodziewają się, że stopy procentowe w strefie euro będą ustanowione wyżej. Na koniec dane makroekonomiczne. Mamy okres przedświąteczny, zmienność zamiera, mamy coraz mniejszą aktywność, natomiast rynek pozna dzisiaj ciekawe dane makro. To będą dane o dynamice wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych, natomiast te dane są już znane i są już w cenach. Natomiast szczególnie istotny będzie wskaźnik wyprzedzający koniunkturę Lei. Poznamy go o godzinie 16. No i oczywiście im bardziej będzie on negatywny, tym będzie większa presja na to, żeby banki centralne nie podnosiły już tak bardzo stóp procentowych, więc interpretacja powinna być taka, im gorzej, tym lepiej dla rynków ryzyka i moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja.
i może rynek się koncentrować na wydarzeniach, które poznamy o godzinie 16 i zacząć to wyraźniej dyskontować. Także pomimo, że mamy okres przedświąteczny, to zachowanie rynków finansowych różnych klas aktywów sygnalizuje, że rajd Świętego Mikołaja może trwać, może wchodzić w kolejną fazę, że rynek może chcieć wyceniać ryzyko tak wysoko, jak tylko się da na koniec tego roku i że to może być ten scenariusz bazowy w końcówce, w ostatnich godzinach 2022 roku. Bądźmy gotowi na to, że indeksy giełdowe jednak pójdą w górę, że złoty się umocni, że niektóre surowce, zwłaszcza miedź, pójdzie jednak w górę, a amerykański dolar będzie się osłabiał. I jeżeli do tego dojdzie jeszcze wzrost Bitcoina, to prawdopodobieństwo rajdu Świętego Mikołaja jeszcze bardziej wzrośnie w końcówce tego roku. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.